Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Edmonton. Wróciłam z trasy, byłam w Yellowknife. Trochę jestem zmarnowana, ale jeszcze chcę umyć aniołka za wszelką cenę, bo jest taki brudny, już kilka razy był niemyty. A na północy mają gigantyczne, zmutowane komary. Zresztą zobaczcie sami, jak wygląda zderzak, jak wygląda kangur po trasie. To są już stare, zmyte resztki, ale w każdym razie auto jest super brudne. Trochę też z nim jeździłam już w takich jakby w jakichś tam budowach, więc kiepsko z czystością. Zasługuje po tej pracy na mycie, na dobre mycie. Brudasek. To taki bardzo brudny brudasek, nie? Chcę takim jeździć, ale w przyszłym tygodniu rozpoczynam pracę na polach naftowych. Tam to dopiero będzie. To jest nowe założone. Jak ja byłam w Polsce, się zjechał tym trakiem bez naczepy. Tu były założone łańcuchy. Jakimś cudem to się wszystko oderwało, poleciało pod koła. Z tej strony czy z drugiej strony? Z tej strony. Uszkodziło oponę. Opona jest do wymiany, tak w ogóle. Uszkodziło oponę, trakiem tak zarzuciło, że podobno ledwie co wyprowadził. Tutaj uszkodziło też tą całą owiewkę, czy jak to nazwać. Także tam już się ocierała ta skrzynka, ocierała się o te chwyty u góry, wszystko było takie poluzowane, więc na gwarancji mi wymienili to w tym aucie. Wiecie, co jest najlepsze? Że no wiecie, to odpadło, bo musiało być kiepsko zamontowane, no bo jak to jest możliwe? To wszystko oryginalne i odpada, zanim zaczęło jeździć porządnie, to już odpada. Ale mniejsze z tym, najlepsze jest to, że dali tą osłonę do nowego auta, patrzcie, używaną. Starą z jakiegoś auta mieli, porysowane. Tutaj już wilgoć w środku. Starego auta dali po prostu. Powiem Wam szczerze, że Kanada, jeżeli chodzi o serwis klienta, nie przestaje mnie zaskakiwać. No ale chyba już się powoli zaczynam przyzwyczajać. Jak będę wyjeżdżać z tego kraju, to się przyzwyczaję, że tutaj tak robią. Do nowego auta na gwarancji stare części zakładają. Nie wiem, co sądzicie o tym, powiedzcie, jak jest w Polsce, w Europie. Bo może w Europie też tak jest, aczkolwiek nie słyszałam nigdy o takim przypadku. No dobrze, mamy mycie o 15, bo tutaj trzeba się zapisywać, a jak nie, to się czeka długo. Myjnia jest bardzo dobra, fajnie tutaj myją. Zresztą sami zobaczycie, jak tutaj myją. Wjeżdżamy. Na zewnątrz, nie? Popatrzeć, jak myją. O, i powyciągać wycieraczki. Nie zaraz myją.
Aniołek się myje. W końcu dotarł na myć. Patrzcie, jaki piękny teraz. Finally it's time for washing. No, to jest porządne mycie. To jest to, co lubię najbardziej. Wiecie co? Po tej stronie wewnętrznej owiewki zbiera się bardzo dużo i brudnych zacieków, które widać, gdy się prowadzi, które mnie zawsze denerwują. Auto się już brudzi. Nie widzę żadnego brudu, tylko widzę właśnie tą owiewkę brzydką od środka. Ale fajnie, że ją myję też od środka. Tamten fajny, pomarańczowy. Ze śmieciami. No i co, jak Wam się podoba? Lepiej z kangurem? Z tymi rurami, z tym wielkim zderzakiem? Czy bez? To jest taki delikatniejszy, prawda? Taki highwayowy. Podpiąć mu jakąś naczepkę i w trasę. Taką lekką. Ciekawe, czy będzie widać różnicę kolorów. Może nie. Skrzyneczki pięknie wymyte. Tu jeszcze inny, Peterbilt. Tutaj w Kanadzie, w zachodniej części Kanady bardzo widać dużo starych, klasycznych ciężarówek. Bardzo dużo. Chciałam ich ładnie poprosić, żeby mogła filmować. Musiałam wszystkich zapytać, czy się zgadzają. Ale jak dlatego zaglądałam na Volvo, to mi się powiedział, że tamtego mi nie wolno filmować i że jego, żeby tam nie było. Jak chronią prywatność, nie? Thank you! It's so beautiful now! Perfect! Oh,
such a clean truck. Oh yeah, yeah. Oh no, it's gonna take 1 week or so. It takes time. It takes time, yeah. But it's so beautiful. That's amazing. Thank you. Taka praca, to mi się podoba. No nic, zobaczmy jak jest umyty. Pięknie umyty, kilka razy. Nie ma śladu po muszkach, na zderzaku, ani nigdzie. No, jeszcze zostały resztki oleju na tych. Nawet a coś tam już cieknie. Trzeba to sprawdzić. No i tak. I co? Odróżnia się? Część nie odróżnia się. Jedyne co mnie wkurza to właśnie ta woda. Jak można takie coś dać do nowego auta. I bardziej wewnątrz, zaraz będą jakieś zwary. Ach, szkoda słów, proszę Państwa. Ale za to mój ciągnik, znaczy nie mój, no ale jest pięknie umyty. Można z nim znowu jechać w trasę. Znowu. A gdyby Was interesowało, ile takie mycie kosztuje tutaj, tak jak widzieliście, kosztuje, proszę Państwa, $89. Czy to dużo, czy to mało? Pozostawiam, ocenię Wam. Na polskie to będzie jakieś 270 zł mniej więcej. No dobrze. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.